Ogólnie to jestem mega debilem, bo pojechałem zmienić koła na zimowe u rodziców w moim daily E92. No i tak patrzę, jest jedno koło, drugie koło, trzecie koło, no super. Mówię, zapasówkę teraz wyciągam i zmieniam. A w zapasówce jest jakieś inne koło mojego taty. Moja zimówka jest tu w bagażniku, bo pasuje jako jedna z niewielu felg. To jest 17 i pasuje jako jedna z niewielu felg, jakie posiadam na te zaciski, więc muszę wziąć te koło i wrócić do rodziców. Ale to się dobrze składa. A czemu, to zobaczycie później. Boże, czemu? Za jakie grzechy? Ja to muszę wszystko posprzątać. Zapakowana felga i w trasę jedziemy 160 km i zmieniamy. Oczywiście wjechać na garaż nie mogę, no bo tu nie ma zawieszenia, więc pomimo chłodu to te zimówki muszę zmienić na dworze. I ostatni look na setup lato, bo prawdopodobnie w przyszłym roku albo sprzedam ten samochód, albo zmienię koło, więc tak to wygląda. I zakładajmy zimówki, a zaraz wam pokażę jeszcze jedną ciekawą rzecz. Dobrze, że ogólnie zmieniam koło, bo tu już bieżnika nie ma. I kolejnym powodem, dla którego tu przyjechałem, jest przegląd techniczny tego samochodu. Samochód jest w 100% sprawny, jak widać, bez tego koła. Zmieniajmy dalej. Kółka zmienione i utwierdzam się w przekonaniu, że nienawidzę tego robić. Dokręcone z klucza, nie z tego pneumata elektrycznego. Została nam jedna rzecz: napompować. I jedziemy na przegląd. Ale myślę, że zobaczymy, jak coś w garażu będziemy usprawniać. Jedną małą rzecz, a potem wrócimy do tematu tego, bo poza zawieszeniem to jeszcze nie wszystko, co chcę zrobić. Dzień dobry, z powrotem. Trochę później, bo po pierwsze zrobiłem przegląd bez najmniejszych problemów, po drugie trzeba było zjeść śniadanie, a po trzecie wypić kawę. Ale już jak jesteśmy po tym wszystkim, to chcę wam pokazać coś, co pomoże mi trochę w pracy w garażu. Dobra, nie przedłużając. Webasto z AliExpress. Jest to Webasto na diesla. Czemu ja to kupiłem? Pierwotnie był plan, żeby ten piecyk zastąpić. On tu idzie tak i tam. I dlaczego zastąpić? Po pierwsze, miejsce. Jeszcze raz wam pokażę. Trochę tu przestrzeni zajmuje, zwłaszcza, że tutaj mam drewno. Jakbym to wywalił, to troszeczkę więcej jest. Po drugie, tu wam pokażę. Robią się dziury w kominie, po prostu się robią dziury. Co jakiś czas ja muszę ten komin wymieniać, te elementy poszczególne. Tu widzicie, na przykład jest kawałek wymieniony. Tam w rogu jest też kawałek, bo te naroczniki najbardziej dostają w ciry. Ten już zresztą też ma dość powoli. Więc kupiłem Webasto. Nie wiem, jak to będzie działać. Z tego, co mi znajomi polecali, jest super. Potrafi bardzo dobrze nagrzać. Chociaż spotkałem się na internecie też z częścią negatywnych komentarzy na temat tego, że to nie jest opłacalne, że taniej wyjdzie grać prądem. Ale zważywszy na fakt, że ja tutaj będę max 8 godzin, to taka bańka 5-litrowa diesla powinna starczyć, więc to jest jakieś 30 zł.
Tak, 30. Także 30 zł za 8 godzin pracy, uczciwa cena. Więc tak, odpalmy to, zobaczmy z czym to się je, jak to się uruchamia. Odpalmy to na zobaczyć, czy to działa w ogóle. Potem to jakoś spróbuję przymocować, nie wiem czy tymczasowo, czy już na stałe, i zbadamy sobie temperatury. Ja wam pokażę, jaka temperatura jest, gdy już to złożę, i jaka będzie po, nie wiem, godzinie pracy tego, a następnie weźmiemy się za to, czyli rozkompletuję całe zawieszenie na czynniki pierwsze, na śrubki, pozabezpieczam te wszystkie gwinty, jakie tu trzeba, bo to jedzie ze mną do Wrocławia i tam będzie lakierowane proszkowo. W dodatku pozabieram wszystkie śrubki, blaszki i inne elementy, które wymagają ocynku, bo to będzie ocynkowane, i tym samym dopełnimy całość, zrzucając bak, osłony termiczne, i chcę sobie odnowić podwozie. Jeszcze nie wiem, czy będę lakierował podwozie na biało, jak jest obecnie, czy polakieruję na czarno. Zastanowić się muszę. Przekonuje mnie mega biel, bo tak jest oryginalnie, ale z drugiej strony biel jest ciężka w utrzymaniu. Ale to już chyba nie w tym odcinku, bo to zwykłe szorowanie, pokażę najwyżej efekt tego w którymś z kolejnych materiałów. Więc tak, dzisiaj spontanicznie zapraszam także do montażu tego i przebitki. Chwilowe rozwiązanie jest takie, że tu jest dolot, a wydech jest poprowadzony w komin. Odpalamy. Minęło 1,5 godziny od uruchomienia Webasto i nagrzało to około 10 stopni. Tutaj pokazuje na wyświetlaczu 16, że jest, na termometrze jest 12, tak? Bo ja się skupiłem na nagrywaniu. 13,5. Więc jaki jest werdykt? Werdykt jest taki, że Webasto, które tam jest, o Jezu, się zabije chyba o to zawieszenie, ale zaraz je rozkręcimy. I werdykt jest taki, że po prostu nie daje to rady przy garażu, który ma 32 m2, 30 m2. Jest to blaszak. No co tu mam dużo powiedzieć. Dzisiaj już nie będę rozpalał w piecyku, następnym razem już rozpalę. A samo Webasto miałem początkowo, już wam pokazuję, przymocować tutaj na profilu tym i żeby sobie wisiało i biało tutaj, ale wpadłem na pomysł, że zrobię z niego po prostu mobilne coś i wyspawam wózeczek i ten wózeczek coś na wzór tego do spawarki i ten wózeczek będzie mobilny i będę mógł sobie pociągnąć
tą rurę, oczywiście dłuższą, i do kanału, bo w kanale jakby no jest chłodno, dalej jest chłodno, więc w ten sposób sobie wymyśliłem. Rura będzie na samej ziemi, czyli to powietrze będzie uciekać do góry ciepłe, więc będzie troszeczkę cieplej niż zwykle. Myślę, że to jest dobry pomysł. A jak na razie to dzisiaj niech to dmucha. Mam nadzieję, że słyszycie szum. Nie zagłusza on mojego gadania. Mowy chciałem powiedzieć. Bo jest bardzo głośno. Naprawdę jest głośno. I przechodząc płynnie już do kolejnej części. To trzeba rozkręcić, powyciskać tuleje, podpinać wszystkie spinki jakie są. I myślę, że będzie można zawozić te zawieszenie, tą belkę z wahaczami do lakierowania proszkowego. Trochę szkoda, bo to, bo wiecie co, ogólnie to zawieszenie jest w bardzo dobrym stanie. W sensie ono nie jest skorodowane jakoś, ale dalej nie jest nowe i chyba przez to chcę to zawieść, żeby było po prostu sympatyczniej, żeby to dobrze wyglądało, bo na przykład tutaj macie już taki lekki nalot. No i właśnie takich nalotów chcę się pozbyć, żeby to po prostu te auto było od spodu jak nowe. I potem jeszcze zawieszenie i reszta tam tych gratów, co tam jest, żeby sobie elegancko po pierwsze umyć albo polakierować podwozie, a po drugie mieć więcej śrub do ocynku, do zawiezienia w ocynk i oczywiście odmalować bak paliwa czy aluminiowe osłony wydechu, też wyczyścić, żeby były świeże. Dobra, bierzmy się za robotę. Albo zawieszenie, albo tam. Zobaczymy. From the edge of my bed, tired of the mirror, it don't look back. Reflection cracked, everything fades to black. Chasing ghosts, can't catch the air. Wahacze, obydwa, belka i tutaj dwa takie wsporniki. Tu jest jeden na drugim. Są rozbrojone, tak naprawdę zostało wyprasować piasty z łożyskami i tuleje. I pomyślałem sobie, że i tak jak mam oddać na wyprasowanie piast i łożysk, to już niech mechanik wyprasuje całość. Patrzyłem na prasy hydrauliczne, to jest koszt około 900 zł za 20-tonową i myślę, że mechanik weźmie po prostu mniej, a ja może spożytkuję lepiej takie pieniądze. Zresztą ja tu nawet nie mam miejsca, gdzie to postawić. No dobra, więc jak już to mamy rozbrojone, mogę to spakować do samochodu i zawieźć do mechanika, no to pora na resztę podwozia, żeby też rozbroić i zobaczyć co i jak. Dla was to chwila, a dla mnie kilka tygodni od kiedy nagrywałem materiał z tym czymś, czyli Weebastem, nagrzewnicą z AliExpress. W związku z tym, że to średnio spełniło swoją rolę przy moim blaszaku, jak widzicie, postanowiłem trochę zupgrade'ować garaż. To nie jedyny upgrade w tym garażu, ale to nie wyprzedzajmy faktów. Idę po paczkę i wam pokażę, o co chodzi. Co to właściwie jest? Już otwieramy. Aha, bo to są dwie paczki złączone. Czyli teoretycznie
Już widać, co to jest. Rozpakuję resztę i już wam mówię czemu. Dobra, 5 półmetrowych rur i 4 kolanka. Są to rury kominowe z nierdzewki, co jest ważnym punktem tego wszystkiego. Czemu z nierdzewki? Otóż mój obecny piecyk ma się dobrze, ale obecne ururowanie już nie. Tu jest specjalnie tą folią owinięte, bo tu jest dziura na przykład. Widzicie? Tak samo tutaj. To wszystko jest mocno skorodowane. No i przydałoby się wymienić. Te rury, które są tutaj, to są zwykłe rury, one po chyba 10 zł czy 20 za sztukę kosztują. Tu kupiłem trochę droższe, żeby były też trwalsze. No, kosztowało trochę kupienie tego, także demontaż tego wszystkiego i zaraz montaż. Jest jeszcze daszek, ale daszek muszę odebrać z paczkomatu, bo w paczkomacie na mnie czeka. Nie było trójnika, bo jak komin będzie szedł do góry już poza garażem, to tu powinien być trójnik taki, żeby osad zbierać. Nie kupiłem go, bo nie był dostępny. Jak będzie dostępny, to po prostu jedno kolanko podmienię na trójnik. Dobra, do roboty. After years, it's got no smile on my face. I feel stupid all the time that I waste. Would you leave as tears roll down my face? I'm struggling, I won't be saved. After years, it's got no smile on my face. I feel stupid all the time that I waste. Would you leave as tears roll down my face? Would you leave as tears roll down my face? Jest nasz daszek. To przyjdzie tu. I tyle. Pokażę wam po prostu przebitkę z dnia jutrzejszego, bo jest już ciemno. Nie mam tam światła. I tak. I widzimy się zaraz po tym na jednej ciekawej modyfikacji, wyposażeniu garażu. Ale najpierw to trzeba porządnie posprzątać. Pokażę wam sneak peek i sprzątamy. Dobra, widzieliście paczkę, to teraz plan przedstawię, jaki ma być. Trochę się zmienił od pierwszej koncepcji, więc tak, ten stół posprzątam i tą szafkę po prostu wyrzucę. Muszę posprzątać śmieci, to wszystko powyrzucam. W sensie wyrzucę szafkę, a rzeczy przełożę sobie gdzieś tam. Pierwotnie miało być tak, że ten stół miał być tutaj i przy piecu, ale jakoś nie wydaje mi się to za bardzo praktyczną rzeczą, że będę miał tutaj stół, tu zaraz imadło i tu piec. Trochę tak, nie wiem, bez sensu chyba mi się wydaje. Ale dobra, posprzątam to i zobaczymy, co jest 5. Do dzieła. Halo rusted, wings clipped high, no sunrise, just endless night. Mam tu moją prasę Redatsa do 20 ton i zanim ją rozłożymy, zanim ja ją rozłożyłem, to musiałem posprzątać i zrobić miejsce przede wszystkim. Mówiłem wam, że przesunę stół, że to, że tamto, mniejsza o to. Finalnie przemyślałem sobie kilka koncepcji, wziąłem pod uwagę
wszystkie za i przeciw i finalnie jest mniej więcej tak, że mam tutaj stół, który używam do pracy. Jest jeszcze aktualnie duży bałagan, bo jestem w trakcie sprzątania. Tutaj mam tą całą ściankę, ale tą ściankę zrobię teraz tak, że część przeniosę tutaj i część zrobię z tej strony. Piecyk zostaje jak jest, więc tutaj jest pomiędzy tym stołem a tym jest około metra, więc na spokojnie. No i dzięki temu wszystko będzie mogło wylądować w tym miejscu. Wszystko. Co mam na myśli przez wszystko, czyli prasa hydrauliczna będzie mogła wylądować. I jeśli by się zmieściło, no to takie pudełeczka, które sobie kupiłem na rzeczy. Są to pudełeczka z Action, tam 20 zł chyba kosztuje sztuka z pokrywką. Więc tutaj sobie takie wrzuciłem pierdoły, jak jakieś przełączniki, lusterka do Audi i takie resztę, masę pierdół, które po prostu nie mają swojego miejsca, bo tam na regałach i tak jest już za bardzo zawalone i muszę w któryś dzień posprzątać, jak będzie ciepło. A dziś mam jeszcze tam w tej stercie jeden regał do rozłożenia, także rozłożyłbym. To już było rozłożone i złożone, więc tutaj go umieszczę i zobaczę, jak to wygląda, a potem sobie wyprasujemy te tuleje, które mówiłem, że oddam do mechanika na wyprasowanie, więc zapraszam na przebitki, jak robię tą prasę, składam. I'm sorry that I tried too hard to be myself. I know that I'm sick, I really need some help. I'm trying to get a job, but it didn't work out. I've been feeling like a bitch, you know that I fucking doubt. I'm sorry that I tried too hard to be myself. I know that I'm sick, I really need some help. I'm trying to get a job, but it didn't work out. I've been feeling like a bitch, you know that I fucking doubt. I'm sorry that I know that I'm sick, I really need some help. I'm trying to get a job. I'm feeling like a bitch, you know that I fucking. I'm sorry that I know that I'm sick, I really. Zanim użyjemy tej prasy, tu sobie położę te pudełka, co pokazałem wcześniej, rozpakuję ostatnią paczkę, w której się znajduje nowe narzędzie, maszyna do garażu. Tu jest bałagan, bo jak wspomniałem, tu jeszcze muszę sobie zrobić tą ściankę i dopiero wtedy wszystko ładnie sobie poukładam, żeby nie było. I tu jest coś, na czym mi bardzo zależało i co bardzo lubiłem robić, bo w części moich filmów można było widać jedną taką żmudną robotę, której jakby musiałem poświęcić czas. Lubię to robić, więc dobra, rozpakuję to i wam pokażę, co tam jest. Pewnie się już domyślacie, co tu się znajduje. Jest to myjka ultradźwiękowa z AliExpress. Ja zawsze często gęsto myję sobie różne rzeczy, a tak dzięki tej myjce samo się będzie myło. Dobra, ja może od razu rozpakuję, co tu mamy. Instrukcja obsługi. Tu jest taki wężyk, który dokręcamy do kranu, tego tutaj, żeby po prostu potem sobie, nie wiem, do butelki spuścić, czy do baniaczka tę brudną wodę. Pakuła, żeby uszczelnić. Taki mały koszyczek jest na bardzo drobne elementy do mycia. Kabel zasilający. No i nasza siateczka, w której trzymamy nasze elementy. Podłączę to i wypróbujmy. Więc tak, to są śrubki zawieszenia z E24. Złapię tą ostrość tam. No są one mocno brudne. I wrzucimy je do naszej maszyny. I zaraz przeczytam instrukcję, co dalej należy zrobić. Ale wydaje mi się, że wypełnić po ten pasek tutaj wodą i włączyć. Ale zobaczmy to w instrukcji. Dobra, nalać wody mam mniej więcej niż max. Mam prawie na maksa nalane. No czemu ten fokus się nie chce robić? Nie leję do samego korka, no bo to według mnie jest bez sensu. Więc teraz tak, przykrywamy to z tyłu pstryczek. I tak,
no nie wiem, na ile to jest brudne, to dajmy 15 minut. No i dajmy on. No i dobra. I po 15 minutach zobaczę, co się dzieje. Ogólnie walory akustyczne są tragiczne. Myślałem, że to będzie ciche, ale no, zobaczmy. 15 minut w 80 stopniach. No, coś tam wygląda. Dobra, wyciągnę to, bo to jest gorące i zobaczymy. Więc mam to wyciągnięte, wszystko. Więc tak, takie śruby jak ta, one są w miarę doczyszczone, bym powiedział, ale że nie było kolorowo, to takie blaszki jak ta, no już nie są. Więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że robiłem w wodzie, muszę doczytać to, czy kwestia tego, że po prostu za krótko, czy coś, ale kurde, no i tak jestem pod jakimś tam wrażeniem, bo w sumie to wrzuciłem i tyle, i nie musiałem nic z tym robić, więc może akurat zda to egzamin. Pewnie jeszcze to wrzucę na chwilę i zobaczę jak to wygląda. Słuchajcie, mała aktualizacja tego wszystkiego, bo wydarzyło się pewien problem. Pewien problem polegał na tym, że podczas wyprasowywania tej tulei zgiął mi się wahacz i to mi się zgiął do siebie. Te dwa kołnierze, te dwie tulejki mocowania zbiegły się. No i co? I trzeba było to wyprostować. Tak sobie pomyślałem, że tak zrobię. I zrobiłem to w taki sposób, już tego nie pokazywałem, bo byłem bardzo zdenerwowany, ale zrobiłem to tak, że podgrzałem sobie tutaj, podgrzałem tutaj, wziąłem podnośnik i lekko to rozgiąłem. No i z tego, co wyczytałem, ważna jest tutaj ta oś, żeby była. No i jak widać, ta oś tutaj jest pomiędzy tymi miejscami na tuleje. No i jeszcze przymierzałem to do belki mojej i faktycznie pasuje, więc nie pozostaje mi nic innego jak zostawić to w sumie, no bo w E24 regulacji zbieżności z tyłu nie ma, więc jak wyjdzie, tak wyjdzie, a wydaje mi się, że nie będzie źle, bo wszystkie otwory, nawet tych łączników Pitmana, tak to się nazywa, Dogbony, pasują, także wszystko chodzi fajnie, pod ręką, nie stawia oporu, także myślę, że będzie git. Także ja sobie już poza kamerą wyciągnę te pozostałe tuleje. W przypadku tych dużych, bo to jest istotne, tutaj będę musiał to rozgrzać, wypalić i wyciąć brzeszczotem, bo z jednej strony ta tuleja, z tej, jest szersza i po prostu nie ma sposobu, żeby tam to wsadzić w prasę. Łożyska, piasty wyprasowane, także git. Tam różne rzeczy pomyte, dodatkowo umyłem. W międzyczasie takie odpłosi. Jezu, super to wyszło. Jak wlałem dimera do tej myjki, to jest efekt. Jestem mega zadowolony z tego, bardzo się cieszę. A mi nie pozostaje nic innego, jak na samym końcu zrzucić już bak paliwa i tam inne te pierdoły, więc zapraszam ze mną do kanału. Dust in a slow, small storm. Your sweater on my chair, still holding your
Co do baku, to tu są takie 3 odpowietrzniki. Może to zbliżę. To znaczy przewody odpowietrzające i 2 z nich były urwane. Także tak, bak także idzie do czyszczenia, to znaczy ja go rozkręcę tą pompę, wypłukam w środku, może jakąś chemią i to idzie też do lakierowania proszkowego. Dobra. Teraz tak naprawdę mam wszystko zrobione to, co bym chciał, więc sobie wszystko podsumujmy. A wracając do wahaczy, bo nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy, to ja się tak zastanawiałem nad tym wszystkim, czy auto nie jest przypadkiem spawane, bo to są takie odpryski od spawania, to są te kuleczki, co wypadają. I ogólnie wyczytałem, że w E24, E34, wszystkich tych BM-kach, który jest podobna konstrukcja wahacza, były one bardzo niechlujnie robione i zdarzało się tak, że one po prostu też same z siebie nie trzymały wymiaru, więc tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że tego wahacza nie trzeba wymieniać. Jeszcze to zobaczę na zbieżności, bo jak na zbieżności wyjdzie, że jednak jest bardzo duża różnica pomiędzy lewym a prawym kołem, no to niestety, ale będę musiał wymienić, a koszt wahacza jednego to około 500 zł za używany i naprawdę wyglądający jak z rzeki, więc nie uśmiecha mi się, naprawdę mi nie uśmiecha się wymieniać go. Także się cieszę, że się udało to wyprostować. Żeby nie być gołosłownym, oś jest zachowana, pręt przechodzi przez 2 tuleje naraz. Tu jest stara, a tu jest nowa. Także powinno być git. Także podsumujmy sobie dzisiejszy odcinek. Było to takie troszeczkę daily, przynajmniej taki ton chciałem temu nadać. Pojawi się pewnie więcej takich odcinków typowo z mojego dnia. Nie stricte z aut, a z tej troszeczkę otoczki. W tym przypadku był to garaż i może mały test sprzętu garażowego, może nie test, a prezentacja. I co do sprzętu, to po kolei. Może sobie zmienię kadr, będzie mi lepiej to trzymać kamerę. Po pierwsze Webasto. No i do końca zdało egzamin. Przede wszystkim długo nagrzewało. Słychać było takie tą dmuchawę, co na minus. Nagrzało tam te 10, no może podejrzewam do 15 stopni, by te 30 m2 w blaszaku nagrzało. Blaszak jest nieszczelny swoją drogą, także też te powietrze ciepłe ucieka różnymi otworami. Do mniejszych garaży i jak najbardziej tak. I tutaj chciałem dodać, widziałem na Facebooku, na grupach różne modyfikacje, systemy całe tworzenia tego Webasto i podejrzewam, że w takim przypadku naprawdę to zdaje egzamin. W moim niestety nie zdało, a tak patrzę tutaj na boku, bo wypadkową tego był ten komin ze stali nierdzewnej. Jestem bardzo zajarany tym, bo po pierwsze no jest i się prawdopodobnie nie popsuje tak szybko jak poprzedni, a po drugie rozpalanie w piecu, no to stało się przyjemnością, a nie karą. Nie wiem, nie zbiera tu się żaden osad, ani nic. Rozpala się od strzała, że tak to ujmę i naprawdę przyjemnie się w tym piecu pali. Temperatura też, zresztą może być widać trochę po mnie, bo siedzę tutaj przy piecu, a jest chyba z 20 coś stopni w garażu, w tym blaszaku, w którym Webasto nie dawało rady. Także mam te 2 rzeczy. Dalej za mną może będzie widać myjka. I z myjką na samym początku miałem mieszane uczucia, bo bardzo ją chciałem mieć. Chciałem sobie wrzucać te śrubeczki i mieć spokój tak naprawdę z ręcznego czyszczenia. Po pierwszej próbie z wodą, po 2 pierwszych próbach z wodą średnio to wyszło, ale natomiast gdy dodałem dimmera, to jest jakiś środek do mycia naczep przede wszystkim ciężarowych. Dodałem troszeczkę dimmera w proporcji 1:10, to no, oj, dopiero zaczęło się dziać i myślę, że jeśli kupiłbym jakąś chemię typowo pod myjki te ultrasoniczne, to byłoby naprawdę super. Jestem zadowolony. Polecam każdemu, 300 zł kosztowała na promocji na AliExpress ta myjka. Podejrzewam, że da się znaleźć nawet taniej, jak tam się pogrzebie z kodami rabatowymi. Także naprawdę polecam tą myjkę. No i przechodzimy do prasy hydraulicznej Redatsa. Prasa w sumie nie przydała mi się tak, jak mi się wydawało, że mi się przyda. Wyprasowałem tak naprawdę tylko łożyska w niej,
ale to nie znaczy, że się nie przyda w przyszłości, bo w E36 też mam do wymiany łożyska, w E92 też się coś wydaje mi, że będzie z łożyskami, z innymi tulejami, także ta prasa na pewno się opłaci. Kosztowała mnie chyba 550 zł, 560 zł, jeśli się mylę, wrzucę tutaj pod spodem. Wrzucę tu pod spodem poprawioną cenę. Zadowolony jestem z tej pracy, nie jest to tak chamsko wykonane, takie, że buja się na boki. Wiadomo, że ona musi troszeczkę pracować przy ugięciach, ale no zadowolony jestem. Wymagało to lekkiego przemeblowania, z przemeblowania też bym powiedział, że się cieszę, bo zrobiła się tutaj obecnie, może nie będzie widać tego, ale tutaj zrobiła się taka przestrzeń i przestrzeń się zrobiła na jedną rzecz, którą kupię, jeden kolejny sprzęt, ale to zobaczycie dopiero jak zrobię zawieszenie. A płynnie przychodząc do zawieszenia, no to niestety tu wszystko idzie w proch, do piachu i w proch. I dopiero składamy na nowych śrubach, bo śruby idą do galwanizacji, dwucynk, złoty i nowych tulejach. Także ten proces trochę potrwa, kompletowanie śrub trochę potrwa, myślę, że galwanizacja też trochę potrwa, z miesiąc czasu. Także podejrzewam, że dopiero w lutym gdzieś będzie następny update z tym zawieszeniem, chociaż chciałbym, żeby to wydarzyło się szybciej. Jeśli się uda, to na pewno to zobaczycie. I to by było na tyle w sumie w tym materiale, takim daily. Nie wiem, czy forma jest ok, czy nie ok. Może dajcie znać w komentarzu. Ja się z wami żegnam z tego miejsca i widzimy się w kolejnym materiale. Nie wiem tak naprawdę teraz z czego, myślę, że z E36 coś podłubiemy, bo też wymaga trochę napraw. Trochę się rzeczy zmieniło, które nie pokazałem, a wydaje mi się, że warto je pokazać i warto o tym aucie troszeczkę też pogadać. Dobra, nie będę przedłużał sztucznie tego materiału. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, siema. I float